Wyobrażenia o pierwszym kontakcie z obcą cywilizacją od dziesięcioleci rozpalają ludzką wyobraźnię. Czy będzie to subtelna wymiana sygnałów radiowych wysyłanych w kosmos w nadziei, że ktoś się kiedyś odbierze? A może dojdzie do przypadkowego spotkania przedstawicieli ludzi i obcych podczas eksploracji odległych układów planetarnych? Nie wszystkie wizje mają jednak optymistyczny przebieg. Jednym z najczęściej rozwijanych motywów w literaturze, grach i filmie jest najazd na Ziemię obcej, bardziej zaawansowanej technologicznie cywilizacji. Powody inwazji bywają różne. Od chęci przejęcia ziemskich zasobów przez zniewolenie ludzkości, aż po zimną kalkulację, uderzając w nasz gatunek z wyprzedzeniem, zanim osiągnie on poziom rozwoju, który mógłby zagrozić innym rasom w kosmosie. Takie scenariusze od dawna fascynują pisarzy i czytelników. Dziś zapraszam Was na podróż przez powieści i opowiadania, które na przestrzeni lat kształtowały nasze wyobrażenie o tym, jak mogłaby wyglądać inwazja obcych na naszą planetę. Zapraszam! Jedną z najstarszych opowieści, w której głównym motywem jest plan inwazji obcej cywilizacji na Ziemię, pozostaje nigdy nie przetłumaczona na język polski powieść The Gerem Growers autorstwa Roberta Pottera, wydana w 1892 roku. No dobra, inwazja to określenie w tym przypadku trochę na wyrost, bo fabuła skupia się jedynie na przygotowaniach do niej. Akcja rozgrywa się w Australii, gdzie dwójka misjonarzy natrafia w leśnych gęstwinach na grupę ludzi o dziwnym wyglądzie i nietypowym zachowaniu. Szybko okazuje się, że nie są to przedstawiciele naszego gatunku, lecz członkowie technologicznie zaawansowanej rasy, zdolnej do przebierania ludzkiej postaci i prowadzenia rozmów z mieszkańcami Ziemi. Tytułowi hodowcy zarazków przygotowują w ukryciu sztucznie stworzone choroby, które mają zdziesiątkować ludzkość i pozwolić przejąć naszą planetę bez otwartej walki. Choć ostatecznie w tej historii nie dochodzi ani do inwazji, ani do realizacji planów kosmicznych dywersantów, powieść warta jest wzmianki. Zawarte w niej motywy infiltracji wyprzedziły bowiem późniejsze literackie trendy o całe dekady. Dziś książka znajduje się już w domenie publicznej i jeśli nie straszny Wam język angielski, możecie bez przeszkód przeczytać ją w całości na stronie Wikisource. Jeśli chodzi o pełnoskalowe kosmiczne inwazje, które są tematem dzisiejszego odcinka, prawdziwym prekursorem był jeden z ojców science fiction, Herbert George Wells, oraz jego Wojna Światów z 1898 roku. Co ciekawe, sam pomysł na tę historię, w przeciwieństwie do marsjańskich najeźdźców, nie wziął się z kosmosu. Kilka miesięcy temu opowiadałem Wam na kanale o modzie panującej w wiktoriańskiej Anglii na historię o zabójczych roślinach. Naturalnie nie był to jedyny popularny wówczas motyw literacki. Równie wielkim powodzeniem cieszyły się tak zwane historie inwazyjne, obecne od drugiej połowy XIX wieku aż do wybuchu I wojny światowej. Nie dotyczyły one jednak kosmitów, lecz wizji klasycznych militarnych najazdów, na przykład ze strony Francuzów czy Niemców. Inspirowały je coraz to nowe zdobycze techniki umożliwiające szybkie przerzuty wojsk, takie jak balony, rozwój kolei czy możliwość transportu ciężkiej artylerii. Wells zrobił po prostu krok dalej. W roli agresora obsadził nie sąsiadów zza kanału La Manche, lecz Marsjan. Pewnego dnia na początku XX wieku ludzie dostrzegają na powierzchni czerwonej planety dziwne rozbłyski, uznane początkowo za naturalne zjawisko astronomiczne. Wkrótce okazuje się jednak, że były to wystrzały gigantycznych pocisków kapsuł, które Marsjanie skierowali ku Ziemi. Cylindryczne obiekty, które lądują na południu Anglii, skrywają w sobie przerażającą niespodziankę. Istoty o ogromnych głowach i maskowatych ciałach, pozbawione jakichkolwiek przyjaznych zamiarów. Ich jedynym celem jest eksterminacja ludzkości. Na początku korzystają ze śmiercionośnego promienia cieplnego, zdolnego spalić człowieka jednym strzałem. Po rozprawieniu się z pierwszymi świadkami, Marsjanie przystępują do budowy najbardziej charakterystycznego elementu inwazji – trójnogich maszyn bojowych, czyli tripodów. To właśnie za ich pomocą pustoszą całe wsie i miasteczka, ostrzeliwując je pociskami wypełnionymi czarnym gazem bojowym, który zabija wszystkie żywe organizmy w zasięgu. Wells po mistrzowsku splecił w tej powieści kilka lęków społecznych końcówki XIX wieku. Strach przed militarną inwazją, obawy przed wojną totalną i podszytą lękiem fascynacja rozwojem chemii. Wojna Światów stała się więc prawdziwie przerażającą wizją konfrontacji, w której człowiek i jego technologia okazali się bezradni wobec przybyszy z kosmosu. W 2017 roku szanowany autor science fiction Stephen Baxter opublikował kontynuację tej historii zatytułowaną Masakra ludzkości. Przedstawia ona drugą próbę marsjańskiego podboju Ziemi, rozgrywającą się kilkanaście lat po wydarzeniach z oryginału. Opinie na temat tej książki są jednak w większości zwyczajnie słabe. To też odpuściłem sobie jej lekturę. Nie mogę więc z czystym sercem polecić ani odradzić Wam tej pozycji. Wspominam o niej jedynie z kronikarskiego obowiązku. Wracając natomiast do samej Wojny Światów, jeżeli obawiacie się, że po ponad 120 latach dzieło to będzie trudne w odbiorze albo zwyczajnie naiwne,
to uspokajam. To prawdziwa ponadczasowa klasyka, którą wciąż czyta się świetnie. Na kolejny krok milowy w literackich wizjach inwazji z kosmosu trzeba było czekać do roku 1938. Wówczas legendarny John W. Campbell, już wtedy redaktor naczelny Astounding Science Fiction, opublikował na łamach swojego magazynu nowelę zatytułowaną Who Goes There? Dziś utwór ten znany jest szerzej pod filmowym tytułem The Thing, czyli Coś. Podobnie jak w przypadku The Germ Growers, trudno mówić tu o klasycznej, pełnoskalowej inwazji. Była to jednak historia absolutnie przełomowa. Zainspirowała całe pokolenia pisarzy i filmowców, a przede wszystkim położyła fundament pod jeden z nurtów science fiction XX wieku. Wizję inwazji dokonywanej nie za pomocą armii i broni, lecz poprzez podstępną infiltrację od wewnątrz. Fabuła noweli opowiada o grupie naukowców pracujących na stacji badawczej na Antarktydzie. Podczas jednej z wypraw odkrywają oni uwięziony w lodzie statek kosmiczny, a w nim ciało obcego, które wydaje się martwe. Wkrótce jednak okazuje się, że istota żyje, a co więcej posiada zdolność doskonałego naśladowania organizmów. Potrafi nie tylko przybrać wygląd ofiary, ale również przejąć jej wspomnienia i osobowość. To odkrycie zmienia codzienność badaczy w prawdziwy koszmar. Na stacji wybucha paranoja. Nikt nie wie, kto wciąż jest człowiekiem, a kto został już zastąpiony przez kosmicznego intruza. Naukowcy pewni są tylko jednego. Pod żadnym pozorem nie mogą pozwolić, aby kosmita przedostał się do cywilizacji. Motyw ataku od środka w pełni rozwinął w 1951 roku Robert Heinlein w swojej powieści Władcy marionetek. Choć inspiracja opowiadaniem Campbella jest wyraźna, to jeszcze silniej odcisnęły się tutaj lęki epoki. Przede wszystkim paranoja zimnej wojny i wszechobecny strach przed komunistycznymi szpiegami, którzy mogli przeniknąć do amerykańskiego społeczeństwa i pozostać niezauważeni, aż do momentu, gdy będzie za późno. Książka opowiada o agentach tajnej organizacji wywiadowczej, którzy badają sprawę latających spotków lądujących na terenie Stanów Zjednoczonych. Pierwsze ekipy wysłane na miejsce znikają bez śladu, dlatego do akcji wkracza najlepsza grupa operacyjna z szefem sekcji na czele. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku. Lokalne media zbywają wydarzenie jako głupi żart nastolatków. Agenci jednak szybko orientują się, że coś jest nie tak. Prawda okazuje się o wiele bardziej złowroga. Za całym zamieszaniem stoją przybysze z innej planety. Pasożytnicze istoty przypominające galaretowate gluty, które przyczepiają się do ludzkiego ciała, przejmując kontrolę nad umysłem swojej ofiary. Potrafią nie tylko sterować jej zachowaniami, ale też korzystać z posiadanej przez nią wiedzy i wspomnień. Jednym z najlepszych zabiegów w tej książce jest pokazanie perspektywy osoby opanowanej przez jednego z pasożytów. W efekcie rodzi się atmosfera paranoi. Nikt nie wie, kto jeszcze jest sobą, a kto został już opanowany. Heinlein umiejętnie buduje poczucie zagrożenia i nieufności, tworząc przy okazji przejrzystą alegorię strachu przed komunistyczną infiltracją, tak silnie obecną w Stanach Zjednoczonych lat 50. Moim zdaniem ta powieść średnio się zestarzała. Tempo narracji i styl mogą momentami wydawać się dość toporne, a relacje między bohaterami mocno naciągane. Mimo to Władca marionetek pozostaje dziełem kultowym. Jeśli lubicie paranoję zimnej wojny i szpiegowskie klimaty, spędzicie z tą pozycją kilka przyjemnych wieczorów. Zaledwie 3 lata po Władcy marionetek do czytelników trafiło kolejne dzieło, w którym inwazja obcej cywilizacji nie odbywa się przy użyciu konwencjonalnej broni, lecz poprzez stopniowe podmienianie ludzi na kosmitów. Mowa oczywiście o powieści Inwazja porywaczy ciał Jacka Finneya z 1954 roku. Historii, która zyskała status kultowej głównie dzięki swoim licznym adaptacjom filmowym, a szczególnie tej z 1978 roku, w której wystąpili Sutherland, Goldblum czy Nimoy i która zapisała się w historii kina jedną z najbardziej ikonicznych finałowych scen. Jeśli znacie tę opowieść wyłącznie z filmu, to przy sięgnięciu po literacki pierwowzór możecie się trochę zdziwić. Finney intencjonalnie kreował ją bowiem od samego początku na pulpową historię. Już na pierwszych stronach natykamy się na całą galerię literackich klisz. Najbardziej wybija się tutaj para protagonistów. Główny bohater, którego autor próbuje przedstawić niczym chłodnego, szarmanckiego mężczyznę oraz partnerującą mu damę w opałach. Piękną, atrakcyjną, stale obecną u jego boku, której rola w fabule sprowadza się głównie do tego, by ładnie wyglądać i odpowiednio dramatycznie reagować na wydarzenia. A dzieje się naprawdę sporo, bo w spokojnym, sielskim miasteczku zaczynają występować coraz dziwniejsze zjawiska. Mieszkańcy dostrzegają, że ich bliscy nie są już tymi samymi osobami, za które się podają. Nasza para bohaterów podejmuje więc prywatne śledztwo, które szybko przeradza się w walkę o przetrwanie. Całość autor doprawia banalnym wątkiem romansowym, bardzo typowym dla pulpowej literatury tego okresu. I wiem, że takie przedstawienie tej książki może nie brzmieć w pełni zachęcająco, ale uwierzcie, ja naprawdę uwielbiam dobre pulpowe historie nastawione na rozrywkę, a to jest właśnie jedna z nich. Inwazję porywaczy ciał pochłonąłem dosłownie w jeden dzień.
Nie tylko dlatego, że nie jest to książka przesadnie obszerna. Jeśli szukacie prostszej historii o kosmitach na pograniczu science fiction i horroru, to z czystym sercem polecę Wam właśnie tę pozycję. W kolejnych dziesięcioleciach motyw inwazji kosmitów na Ziemię powoli tracił na popularności. Przynajmniej w literaturze, bo rozwijająca się kinematografia chętnie sięgała po krwiożerczych obcych, by szokować i straszyć widzów. Tymczasem powieści fantastyczno-naukowe zaczęły odchodzić od pulpowych schematów i coraz częściej podejmowały dojrzalsze tematy. Wielu z nich to ludzie przejmowali rolę najeźdźców, a motyw podboju służył jako metafora kolonializmu i jego skutków. Nie oznacza to jednak, że pisarze całkowicie porzucili temat najazdów z kosmosu. Przykładem może być seria World War Harry'ego Turtledove'a, w której inwazja obcej cywilizacji zbiega się z realiami II wojny światowej. Albo młodzieżowy cykl Tripods Johna Christophera. Dużym echem odbyła się również powieść Footfall autorstwa Larry'ego Nivena i Jerry'ego Pournella. Sporo ciekawych rzeczy działo się też w opowiadaniach. Na przykład w oryginalnym, przede wszystkim ze względu na formę, Sposobie na muchy autorstwa Alice Sheldon. Największe wrażenie zrobiło na mnie jednak opowiadanie Pasażerowie Roberta Silverberga. To zaledwie 5000 słów, a jednak autor zdołał stworzyć przerażającą wizję świata opanowanego przez niewidzialnych ludzkim okiem przybyszów z kosmosu. Tytułowi pasażerowie potrafią przejąć ludzkie ciało i umysł, ale w przeciwieństwie do wielu innych historii tego typu, ich celem nie jest podbój planety. Traktują ludzi jak zabawki, zmuszając ich ciała do dekadenckich czynów. Po opuszczeniu gospodarza zostaje jedynie wstyd i poczucie upokorzenia. To naprawdę niepokojące opowiadanie, za które autor otrzymał Nebulę w 1969 roku. Jeśli chodzi o nowsze utwory, powstałe już po roku 2000, tutaj również znajdziemy kilka interesujących tytułów. Pierwsze, co przyszło mi na myśl, to oczywiście głośny cykl Wspomnienia o przeszłości Ziemi chińskiego autora Cixina Liu. Zdecydowałem się jednak nie rozwijać tego wątku, przede wszystkim dlatego, że o serii jest aktualnie bardzo głośno, a poza tym skupia się raczej na konsekwencjach pierwszego kontaktu niż na samej wizji inwazji. Zamiast tego chciałbym opowiedzieć o powieści Piąta fala Ricka Yanceya. Bardzo spodobała mi się przedstawiona w niej wizja metodycznego, stopniowego najazdu na Ziemię, zaplanowanego w taki sposób, by kosmici mogli przejąć planetę przy minimalnych stratach własnych. Wszystko rozwija się w kolejnych falach ataku. Pierwsza z nich polegała na odcięciu ludzkości od komunikacji i elektryczności, cofając ją tym samym do czasów średniowiecza. Druga na wywołaniu gigantycznych tsunami, które zatopiły wybrzeża. Podczas trzeciej kosmici zsyłają na naszą planetę zarazę o niemal 100% śmiertelności. Dopiero w czwartej fali najeźdźcy schodzą na powierzchnię Ziemi, podszywając się pod ludzi, co sprawia, że ocalali nie mogą ze sobą współpracować, gdyż przestają ufać komukolwiek. A na końcu pozostaje jeszcze tytułowa Piąta fala, ale jej szczegółów nie zdradzę, by nie psuć przyjemności tym, którzy zechcą po książkę sięgnąć. Właśnie ta wizja najazdu podobała mi się najbardziej. Przedstawiała, przynajmniej moim zdaniem, realistyczny, skalkulowany i chłodny proces prowadzenia inwazji, jakiej rzeczywiście mogłaby się dopuścić cywilizacja z ogromną przewagą technologiczną. Co do reszty powieści, zanim po nią sięgniecie, muszę jeszcze nadmienić, że warstwa obyczajowa należy raczej do nurtu literatury młodzieżowej i nie każdemu musi przypaść ona do gustu. Oczywiście nie jestem w stanie znać wszystkich literackich wizji kosmicznych inwazji. Jeśli czytaliście jakieś warte uwagi książki, o których nie wspomniałem, przede wszystkim te pióra polskich autorów, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. A na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.